Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałam Państwu opowiedzieć, jak teraz prezentują się rabaty w moim ogrodzie na początku lipca. Nadal kwitnie pięknie w tym miejscu Lovely Rococo. Mam tutaj 2 sztuki. No niestety już zaczyna powolutku przekwitać. Staram się usuwać pojedyncze kwiatostany, natomiast jeżeli już większość kwiatów w danej takiej puli, jak tutaj jest pokazana, przekwitnie, to wtedy będę obcinała nad liściem, który ma 5 pojedynczych listków. Pobudzi to roślinę do kwitnięcia i też tak Państwu rekomenduję obcinać kwiatostany róż. Obcinamy bezpośrednio nad 5. liściem. O, tutaj bym obcinała nad tym liściem, tak? Tutaj ma 5 listków pomniejszych. Natomiast jeszcze jest ten róż, jeszcze dosyć ładnie się prezentuje. Natomiast w tym miejscu, oprócz szałwi, o której Państwu opowiadałam, mam również lawendę. Pięknie rozkwitły 3 kępy. No wabią, motyle. Takie żółciutkie motyle przylatują i świętują tutaj na tych kwiatostanach lawendy. Uwielbiam lawendę ze względu na jej zapach i jej właściwości. Kiedy, niedługo myślę, niedługo zacznę obcinać tutaj kwiatostany, będę je sobie wiązała takim naturalnym sznurkiem i służy mi ona do szaf po prostu. Działa antymolowo. Teraz jak się pochylam, naprawdę piękny zapach, na fioletowo zakwit. Szczerze powiem Państwu, że chyba bardziej jednak lubię przytaczniki niż szałwie, ponieważ przytaczniki według mnie dłużej kwitną, bardziej trzymają swój pokrój, tylko kwestia odpowiedniej odmiany, taka, która Państwu kolorystycznie będzie pasowała i można śmiało sadzić na rabatach wielobylinowych. Chciałam też pokazać, jak już przekwitły tutaj maki. Makówki są zawiązane. Pozostawiam tutaj te maki, żeby się rozsiały. Lubię, jak kwitną tutaj takie nawet pojedyncze. Bardzo mnie to cieszy. Natomiast proszę, co się zadziało z szałwią? Tak się wyłożyła. Za momencik będę obcinać ją bardzo nisko, ponieważ jak widzicie Państwo, już przekwita. Tylko końcóweczki tutaj zostały jeszcze takie piękne fioletowe, a ciąć będę dosłownie tutaj niziuteńko. Środek już też odbija. Pobudzi to roślinę do dalszego kwitnięcia, do kolejnego kwitnięcia. Część już przycięłam. Pokażę Państwu w takim razie, jak przycięłam tą szałwię, bo ona już naprawdę była przekwitnięta. Tu jeszcze leży sznurek, który ją podtrzymywał i tyczka. Natomiast proszę spojrzeć. Jest to niskie cięcie. Myślę, że 5 cm. Pojedyncze tylko listki pozostały przy gałązkach. Tniemy, nie boimy się. Odbije na pewno. Tutaj część bylin jest tak mocno zwiędnięta. Niestety upały dają im we znaki. Eden Rose zachwyca mnie. Mam nadzieję, że Państwo też widzicie, jak cudownie ona kwitnie, jak piękne są jej kwiatostany. Uważam, że jest to jedna z ładniejszych róż, które posiadam. A w towarzystwie powojnika Justa. Chciałam Państwu jeszcze pokazać część dalszą ogrodu, jak teraz się prezentuje. Część też roślin usuwam, te, które oczywiście przekwitają, a tutaj już mój taras. I pięknie rozkwitające tutaj supertunie. Oczywiście kwestia tylko systematycznego podlewania i myślę, że wtedy one się też cudownie prezentują. Systematyczne podlewanie, jak również nawożenie. Chcę Państwu pokazać, co tutaj się zadziało. Byłam przekonana, że mam jeżówkę w kolorze różowym, natomiast wypisz, wymaluj pomarańcz. Tak się prezentuje z firletką. Nie wiem jeszcze, czy pozostanie tutaj ta jeżówka, czy zostanie przesadzona.
Nie wiem, czy koloru po prostu nie zmieniła. Nie jestem pewna, jak to było, czy po prostu kupiłam już taką, która nie kwitła i byłam przekonana, że będzie różowa, czy też ona po prostu w tym roku zmieniła kolor na taki. Tego nie wiem. Chcę Państwu pokazać, jak reszta szałwi mi się wyłożyła, a odsłoniła przetaczniki, które rzeczywiście no, są sztywne, piękne. Polecam Państwu. Przetaczniki to jest u mnie naprawdę numer 1 bylinka. Tutaj mam wydanie białe. Ich kłosy tak się prezentują. Listki sztywne, też dosyć ciemnozielone, a kłosy takie no mniej więcej 7-5 centymetrowe. Do kwitnienia szykują się lilie. Proszę, już niedługo. Tutaj będę miała sporo pięknych kwiatostanów lilii. Właśnie widzę, co się zadziało. Przełamał mi się pomidor. No. Zwiędł? Nie, zaraz będę go ratowała. W szklarni mam pomidory podwiązane, są to różne odmiany, zarówno takie drobne, jak i też większe, bawole serce, no i takie malutkie naprawdę. Tu jeszcze sałatę mam, szczypior. Chcę Państwu jeszcze pokazać na takim podwyższeniu, grządce podwyższonej mam również pietruszkę, selery, pory. Bardzo mi tutaj wysycha ta grządka, moja podwyższona. Niestety. A z takich ciekawostek jeszcze, z czego się bardzo cieszę, to zakwitła już u mnie ostróżeczka. To jest pierwszy sezon, kiedy wysiałam sobie z nasion ostróżki jednoroczne i mam. Bardzo mnie ona cieszy. Tutaj więcej będzie ich kwitło. A są w asyście tych różyczek defejry różowej i takiej rabatówki białej. Ale chcę Państwu jeszcze tutaj pokazać, też pierwszy raz dopiero mam na rabacie, orlaję. Proszę, jaka śliczna, chyba mam aż 2 sadzonki. Mam nadzieję, że tutaj no, zawiążę nasionka i się rozsieje w tym miejscu. Tutaj kolejna róża, która również mnie zachwyca. Piękna róża Davida Austina, Queen of Sweden. Powiem Państwu, że codziennie podlewam ogród, bo jest bardzo sucho. Nawet proszę zwrócić uwagę, jak trawa już wyschła. Natomiast jeżeli chodzi o podlewanie róż, polecam Państwu podlewać je rzadziej, a większą ilością wody, ponieważ one tak lubią być podlewane. Natomiast jeszcze jeden rzut tutaj Kiedyś Państwu opowiadałam o tym drzewku i chcę pokazać, jakie są dorodne owoce świdośliwy. No przepyszny smak. Mąż nie jest zachwycony tym smakiem, ja jestem. Takie owocki duże w porównaniu z dłonią, jak takie borówki. Bardzo podobne w wyglądzie do borówek, natomiast smak trochę bardziej cierpki. Ale no, mi odpowiada ten smak. Tak prezentuje się mój ogród. Chciałam Państwu jeszcze na koniec tylko pokazać, jak pięknie zaczęły kwitnąć rozchodniki. Całe połacia białych kwiatostanów tutaj mają. Proszę, zobaczcie. Tak to wygląda. Cudownie wabi motyle i inne zapylacze. Pieski hałasują, a tu już moja biało-różowa rabata z ostróżką i z różami oraz brunerą. I ostatni rzut na ogród. Pozdrawiam Państwa serdecznie.